Dzień dobry. Witam, kłaniam się wszystkich moich widzów i chciałbym powiedzieć Wam dzisiaj bardzo poważny temat. Nazywam się Aleksander Charecki. Prowadzę cały czas audycje na temat zdrowia. I dzisiaj no, chciałbym odpowiedzieć na pytanie moich fanów, które dają mi często pytanie, jakie suplementy dla zwierząt można używać. I idzie bardzo mocno taka dyskusja teraz o suplementy dla koni, dla kotów. Koń duży. Czy można te suplementy dla konia na przykład używać? Ja wam dzisiaj będę mówić bardzo krótko, żeby nasza audycja nie była długiej. Także od razu wam dam odpowiedź, jakie najlepsze suplementy. Mogę даже wam pokazać. To suplementy dla zwierząt i tak samo od zwierząt. Nie zrozumieli? Od zwierząt i dla zwierząt. I to najlepsze suplementy, które jest. No, a teraz, żeby wy troszeczkę pozazdrościli, będę używał suplementy. To słoninka. Słoninka z cebulką. Cebulka słodka, ялтинская называется. Такое в Польsce nie ma. М, Pycha. М, Chlebek. Suplementy dla zwierząt. I od zwierząt. М, A słoninka można ustami jeść. No. М, 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 м. Sami pytali, jakie suplementy można jeść, używać dla zdrowia. М, Хлебок, огурок. Ну, доставайте там з лodówki wszystko, co jest. No. м, м, Nie mogę zatrzymać się. Jałby ją. Dzisiaj robił oczyszczanie wątroby. Teraz można już zjeść je. Także bardzo chętnie zjem z wami. No dobra. Już zobaczyli? I to wam już jest odpowiedź. Zdrowa, kaloryjnie. Nie mogę zatrzymać się. Tu wszystko jest. Mm, Dobrze, na chwileczkę wytrzymałeś, ale nie na długo. Tak, dzisiaj rozmowa będzie poważna. Ja wam zdradzę dzisiaj, czym ja zajmuję się, że mnie długo nie ma. E, Remontuję cały czas ośrodek. Bardzo dużo pracy, z tego powodu nie ma czasu. I wypadkowo, tak, wypadkowo można powiedzieć, zajmuję się nauką i na dzisiaj, można powiedzieć, zrobił naukowe otwarcie takie tematu oczyszczania wątroby na innym poziomie. Oczyszczanie wątroby, które ja proponował wcześniej, to rewelacja dla ludzi i tych, kto тут zrobili już
Obecnie, kto jest na Zoomie, niektóre po 100, po 200, a niektóre po 500 razy. Zdrowie jeszcze. Żyją. Ale to nic w porównaniu z tym, co teraz dopracowano do tej metody. Jeżeli wcześniej ja sam очищał wątrobę wielokrotnie i inni очищали wątrobę wielokrotnie i cały czas wychodzili niejakie tam kamienie, malutkie, duże, to dzisiaj, na przykład u mnie, po oczyszczaniu nic nie wychodzi. Co to oznacza? To oznacza, że jest teraz metoda, która umożliwia uruchomić organizm, żeby on nie budował te problemy w wątrobie, żeby kamieni nie zostawali i w ogóle nie budowались. Фактично, to rewelacja w medycynie. Także jeżeli wcześniej trzeba było często oczyszczać wątrobę, żeby ona pracowała, to teraz komórki wątroby pracują inaczej, nie budują to, co u nich zwykle zostawało. Teraz wątroba czyściutka, komórki wątroby zdrowe. Widzicie, Bóg rozpracował metodę wcześniejszą i udoskonalił dzisiaj z moim pomocą, można powiedzieć, albo ja z jego pomocą. Ciężko to powiedzieć. Ale ja na tyle szczęśliwy, вы не можете даже выбрать. Та metoda, którą ja teraz posiadаю, daje efekt odmladzania i uruchamiania komórek całego organizmu do innej pracy, żeby u jej poszedł proces oczyszczania, nie taki jak był wcześniej, a samooczyszczanie, który zakładał się człowiekiem od początku życia. Nieważne czyścić cały czas, a ważne zrobić, żeby tego nie trzeba było robić tak często. Super. Ja tak zadowolony. Naprawdę. Także powiem wam tak. Zdradził ja tylko to, że rozpracował, a zdradzić jak to zrobić, даже nie ma sensu, bo to można będzie zrobić tylko w ośrodku, który ja tu teraz remontuję. Dlaczego tak? Wy wiecie, że ja wszystko zdradzаю i mógłby to samo powiedzieć wam. Ale i tak jest rzeczy, których nie istnieje w innych miastach i tego nie można użyć. Nie będę teraz mówić, co dokładnie, ale jest u mnie niektóre rzeczy teraz pod ręką, którymi można zrobić cuda z organizmem i to jest naprawdę rewelacja. Z suplementami, ja myślę, wy już zrozumieli. Mało tego. Teraz w Rosji idzie, no można powiedzieć, taki nagonka na kosmetyki i stwierdzili, że większość, nie będę mówić procentowo, ja myślę, że tam 80-90% tych kosmetyków, wszystkie działają nie na korzyść ludziom. Тут mówić o tym otwarto, bo no, jak jest, tak jest. Wszędzie to ukrywają. Tak to kosmetyki dla ludzi. A teraz możecie wyobrazić, że jest suplementy dla zwierząt.
No słuchajcie, jeżeli w tej Rosji kilka lat temu mówili, że 60% podróbki leków, to możecie wyobrazić, że co dzieje z tym, co dają tym zwierzątom, których nie zapytajesz, tobie źle stało czy dobrze? Ciśnienie podwyższyłeś czy nie? Wzrok pogorszył się czy nie? No jeszcie te suplementy, no jeszcie. Z czego one zrobione? No z gówna to najlepsze, bo tam może coś, jakie bakterie jest. No, może coś przerobione już, no. A to, co tam dają, ja даже nie mogę wyobrazić. Także ja wam mówię prawdę. Komu to podoba, komu nie. Bo no, tak jest. Teraz taki świat. Wszystkie oszukują wszystkich. Jeżeli kilka lat temu dziennikarz powiedział nieprawdę, to on mógł iść do sądu, to teraz dziennikarz, jeżeli będzie mówić prawdę, to on nie będzie pracował. To, to widzicie, wszystko idzie nie tak, jak my przyzwyczailiśmy, jak my pracowali, żyli. Nie wiem, co dzieje się na tym świecie. Mnie podobała się rozmowa niektórych tam naukowców, ясловидцów, takich można powiedzieć, profesorów, akademików takich w Rosji, którzy w programie mówili, że młodzież teraz to nie te ludzie, którzy byli i jest. To nowa rasa. Ja o tym już wcześniej mówił, to myślał, że tylko moje zdanie na ten temat. Nie, to nowa rasa. Даже генетично jest zmiany u tych ludzi, którzy teraz rodzą się i którzy już faktycznie młode żyją. Genetycznie już zmienione. Także realnie my żyjemy w czas, kiedy jest zmiana w DNA ludzi, którzy teraz przychodzą na ten świat. No i co wy myślicie na ten temat? Ja będę teraz używał suplementy, a wy teraz rozmawiacie. Давайте мне pytanie, dyskusja, będziemy rozmawiali. Kto tam dostał jeszcze takie suplementy u siebie? Давайте razem będziemy używać. Tak, ktoś tam? Halina, proszę. Dobry wieczór, ja się pochwalę, też suplementuję się własnej No, roboty salceson i słoninka no, wędzona. Także super, będę degustować razem z panem profesorem. Ja super. też nie jestem za suplementacją, także staram się. Niechaj zazdrościć inne, będziemy używali Tak. suplementy. Dzisiaj kupiłam kilogram prawdziwków, także się suszą, zamarynowałam, zupka grzybowa. Ja staram się tak, ja mam zawsze co robić, bo nie kupuję żywności raczej tych przetworzonej, tylko sama robię wszystko. I wiecznie mi brakuje czasu. Babcia na emeryturze miała mieć dużo czasu, a tu okazuje się, że brakuje. Ale u mnie galareta to przynajmniej 2 razy w miesiącu jest. Nie używam kolagenu żadnego, tylko gotuję sama. Super. I Dziękuję. co? Kto jeszcze coś chce powiedzieć na temat suplementów? O takie. O? Mm? Pani Krystyna, wижу. Wижу suplemenciki, wижу. Jak tam u Własnego pani? słoika. Tak? Super. Kiszone ogórki własnoręcznie ze swojego ogródka. Cebulka. Pycha. Czerwona cebula idzie w ruch, ogórki swoje, pomidory swoje. Szmalec swojej roboty, no niestety, świnki mamy ze sklepu. Mięsko, słoninkę, no ale
Lepsze to niż wcale. Masło, A boczek, pytajcie u mnie, jakie suplementy dla koni można używać, a? Ach, no właśnie. wszystko trzeba. Albo nas tutaj tak kołują w tej naszej Polsce. No, O jeden to mądrzejszy. no, chcieli zarabiać na was. A wy, Dokładnie, żeby żyli, jak te zwierzęta, bardzo krótko. dokładnie. Tak zauważyłam, że właśnie tu już z Renatką rozmawiałyśmy, że pan Michał Tombak też mówi prawdę, chociaż przeciwko suplementom, tylko odżywianie takie normalne i do przodu. A inni to tylko suplementy, suplementy, witamina C, D, i tam i różne i tylko by nie trzeba nic robić, tylko siedzieć i suplementy jeść. Ja siedzę i jem. I wtedy końskie zdrowie. Co ciekawe, ni u jednego konia nie zapytali, czy jemu to pomogło. No właśnie, albo by się uśmiał. To wiecie, że nasz przyszedł do lekarza i lekarz pyta u niego, co boli, co czujesz, z czym przyszedł. Nic nie odpowiada. No, on cały czas pytaje, no co ty przyszedł? On mówi, ja weterynarz. Do mnie przychodzą pacjenty, ja u nich nic nie pytаю, ja ich leczę. Wie co robić. Sam No, tak, no i co? Niedawno nie był, wszystkie stęskliś, bardzo. pytań nie ma. No co, zamykamy temat? A kiedy będzie ten ośrodek? Kiedy będzie można jechać? No, w tym roku. No to super. Na Ja bym chciał, gwiazdkę. żeby jeszcze moje marzenie spełniłось, żeby można było spokojnie jechać, to, żeby ta wojna z Ukrainą skończyłaś. Słucham? Ale można przepraszam bardzo, ja się tak włączyłam, ale można do pana profesora dolecieć w tej chwili, bo ja sprawdzałam, można przez Belgrad do Moskwy dolecieć. I to jest właśnie E, jeden kraj, który właśnie przez Belgrad można, właśnie wszystko jest pozamykane, ale przez Belgrad można do Moskwy zalecieć i można do pana przylecieć. Jeszcze szybciej można dolecieć, to przez Białoruś. Do Białorusi, do Mińska chodzą autobusy i z Mińska bezpośrednio do mnie można przylecieć na samolocie. 2 godziny z Moskwy albo no 2,5 gdzieś z Mińska. No. Do Białorusi nie trzeba wiza, do 3 miesięcy już Łukaszenko zrobił. Do 3 miesięcy spokojnie możecie przyjechać, a wizу rosyjską można otworzyć bez problem w ambasadach. Hmm. No. I bardzo tanie, to niedrogo kosztuje. Bardzo tanie. Najtaniej, ja już mówię, do Mińska na autobusie i z Mińska na samolocie. A jak Tak. nazywa się miejsce, gdzie trzeba wylądować, panie profesorze? Tam w Rosji, na Syberii? Human. Albo Тюмень, albo Тюмень. Екатеринбург. Тюмень O, 120 kilometrów, Екатеринбург 220 kilometrów ode mnie. To możemy spotkać, to nie ma problemu. Ekaterinburg 220. No, 220 i 120. Do ciebie nie, 120. to lepiej, bo szybciej. No, ale i tak można. No, będę wam też radzić тут suplementy dla koni. Smacznego. No, ja myślę, że to, co ja тут rozpracował, no, nie istnieje nigdzie. Jak i wcześniej nie istniało w Свободицach, to teraz Bóg prowadził mnie w to miejsce. Ja
kilka dni temu myślał o tym, co dzieje się w ogóle z tym, co ja robię. Дуже przeszkód w życiu miał. Dużo. Jak dużo robisz dobrych rzeczy, to obowiązkowo te siły złe trzymają, żeby tego nie robił. Ale jakby to nie było, idziemy do przodu. To pierwsze. Po drugie, te książki, które ja napisał, ja krótko napisał to, co potrzebno zrobić człowieku, żeby on był zdrowy. I to znowu nie ja. To taka jakby Biblia dla człowieka, któremu potrzebno zdrowie. I wiecie, że niewiele ludziom to potrzebne. Niewiele ludziom. Zdrowie to taka rzecz, która daje możliwość być zdrowym i nie daje możliwość być zdrowym. Także ta metoda, którą ja rozpracował, będzie użyta, ja liczę, ja wiem o tym, że dla wybranych. Kto siebie liczyć wybranym? Niektóre myślą, że to będą prezydenty, tam polityki. Nie. Ja myślę, że ich nie będzie. Albo rzadko. Zwykle ludzie więcej mają, będą mieli szczęście na to, żeby być zdrowym. Jak człowiek dba o sobie i o innych, to on będzie zdrowy. Z czymś, z jakąkolwiek pomocą. A polityki, oni nie dbają o ludziach. Dbają o swoich kieszeniach. Na początku dbają, kiedy trzeba iść na wybory, to dbają, dają łapówki. No, a tak, jak zwykle, to nie. No co, tak, kto nam jest? Rafał. O, dzień dobry, dawno ciebie, Rafał, nie Dobry. widać i nie Panie słychać. profesorze, ja chciałem jeszcze dopytać o te kamienie, które wychodzą z wątroby. Jak pan profesor uważa, ile potrzeba, żeby w ogóle taki kamień się wytworzył? W jakim tempie one się tworzą? A drugie pytanie to, czy po wyglądzie takiego kamienia można wywnioskować, skąd on wyszedł i czy kamienie w woreczku żółciowym różnią się od kamieni, które wychodzą z wątroby? Ну, на temat za jaki czas produkują te kamienie, to ty sam możesz odpowiedzieć. Ty często robisz oczyszczanie, one cały czas wychodzą, tak? No tak, wychodzą. No. Tylko, że ostatnio A u mnie już zauważyłem teraz nie wychodzą. tylko, że u mnie jeszcze wychodzą całkiem spore i to jest niemożliwe, żeby one się robiły na bieżąco, prawda? O to mi chodzi. I druga Widzisz, sprawa, tak. ja No, tobie powiem taką rzecz. Jeżeli one jeden raz no, wyprodukowались, można powiedzieć, byli duże takie worki, gdzie one byli, камень вышит, а заставился taki pojemniczek, rozumiesz, nie? I to uzupełniaється żelcią i znowu ta żelć robi się no, twardej, nie mhm, wychodzi. I mhm, prawie za mhm. tydzień, za dwa ona może już zrobić się troszeczkę takiej konsystencji twardej. Także to no, ciężko powiedzieć za ile, ale ja myślę, że bardzo często i za krótki czas. To znaczy, Na temat tego, jak można odróżnić. Ciężko odróżnić. Jeżeli w worku żółciowym może być tylko różnica w tym, że one długi czas i one mogą taki różny kolor mieć, a z wątroby najwięcej wychodzić taki jednakowa masa taka. bo ja ostatnio zauważyłem taką zależność, że przy oczyszczeniu wątroby na drugi dzień rano wychodzą mi kamienie takie mocno zielone,
takie jak plastelina, prawda? No ale A cały dzień, czas jak plastelina. tak, jak plastelina, ale na drugi dzień, jeszcze na drugi dzień po oczyszczaniu wątroby rano, niekiedy wychodzą mi kamienie większe i takie kruche, jak się je zgniecie, to jak piasek, one się tak rozsypują się, tak, zupełnie inne kamienie. I właśnie się zastanawiam, czy te drugie nie są z woreczka żółciowego, o to mi chodzi. Ciężko mnie powiedzieć. Nie Ciężko zaglądał powiedzieć. u ciebie. No, rozumiem, no ale właśnie. No dobrze, dziękuję. No. Także widzisz, to, co ja wcześniej rozpracował metoду очищania, вы używaете, to super. Я ж mówię, to umożliwia człowieku normalnie funkcjonować i nie mieć problem ze zdrowiem. A teraz jest możliwość na innym poziomie zrobić oczyszczanie i faktycznie uruchomić organizm, żeby on nie gromadził tego, nie było tych problem i to rewelacja, realna rewelacja. Ну и co? По суплементику. Кто там ma suplementики? Посуплементуем się z dołu. No, no i jednocześnie pytania. Gdzie wy tam? Nie dajecie pytania, więcej nie będę w ogóle prowadzić audycje z suplementami. Ale No, do takich suplementacji to trzeba coś, naleweczkę jakąś, żeby dobrze strawiło. naleweczka była przed audycją. A, To przypisana była przez niejkiego Aleksandra po oczyszczaniu, że trzeba wypić naleweczkę. No to było wszystko. Zgodnie z przepisami, po godzinach. У меня już prawie 11 będzie, także po no. godzinach ja już użył. Panie I teraz profesorze, na noc ja suplementuję się. No, chciałam zapytać, e, tak. bo po oczyszczaniu wątroby, e, kurczę, mam takie wrażenie, że mi pozostał taki jakby nadęty brzuch. A zrobiłam to już 10 razy. I po prostu, no, jak nic nie jem, to on się troszeczkę wchłonie jakby, ale jakby jest większy niż był przed. Możliwe to produkujące gazy. Gazy, właśnie, tak. No, Ale dlaczego? to taki bywa normalny proces, kiedy człowiek oczyszcza wątrobę, to wychodzi dużo żółci, Mm. to zasada. I żołądek u niektórych wyprodukuje jeszcze dużo kwasu. Może podwyższony u pani kwas żołądkowy. I z tego powodu, kiedy łączyться żółć i kwas żołądkowy, no to idzie taki wybuch. To robiится gaz, który troszeczkę napędza tam brzuch. Jak to mogę po prostu zlikwidować? Jak zrobię lewatywę tam na przykład dzień za dniem, to schodzi, prawda? Ten gaz schodzi. I ten brzuch klęśnieje. Ale na przykład cokolwiek zjem i tworzy się znów. Widzicie, wy teraz очищаете организм. I widocznie nie używacie to, co jest napisane u mnie jeszcze w książce. O, Nie douruchamiacie pracę całego organizmu. To jest słońce albo solarium. tak, Albo solarium robię. Wodę z ogórków też. zimna woda. Zimna woda, prysznice zimne, tak. Robi pani, tak? Robię, tak. Co tam jeszcze? Elektrostymulacja. Robi pani? Cisza. No właśnie chwyciło internet. No, ja mówię, elektrostymulację trzeba robić też. Elektrostymulacja.
No. Ну, trzeba przeczytać tam wszystkie, co w książce napisane, bo ja nie pamiętam, co tam napisane. Ja dla was pisał. Kto jeszcze co może zapytać na dzisiejsze tematy w ogóle? Jak u was pogoda? У меня dzisiaj ciepło. Было w prawie 23 stopni. Dla Syberii to bardzo ciepło w ten czas. No, U dużo nas też pracuję, ładnie, ciepło. remontuję. Ale w nocy u mnie było 0. U nas też. Rano. U nas Przyrost tak. Mm. biało rano na trawie. A jak u zdrowotności, żeby ten słoninkę dobrze strawić, dziewczyny? Na zdrowie. No, najlepszego. Na zdrowie. Na zdrowie. Wy Synowa chora, myślicie, wnuczek wy chory. myślicie, że słoninka źle trawится, to najlepiej trawится Mm. jak wszystko. Tylko trzeba powoli przyzwyczaiwać, nie tak jak no, Nagle. nagle, no jak ja. Ale u nas takiej dobrej słoniny nie ma. Nie ma. Jak z Ukrainy chłopcy przywożą, to taka gruba słoninka, tak nasolona, że przepysznie smakuje z chlebem sam. Taka mięciutka, aż jak miód. A u nas słonina 2 centymetry w sklepach. Centymetr, Krysiu, nawet. To No nawet, kiedyś ale była taka gruba słonina u nas w Polsce. Kiedyś była taka gruba słonina. Ja pamiętam, jak jedli z chlebem, z czosnkiem, słoninę i z Cebulą. ogórkiem. no, a Mm. teraz 2 centymetry to Pycha. już jest gruba. No robi nam pan profesora Petru. Mm. Też ma cebulę czerwoną. Ach, Nie ma A- takiej ale to nie słodkiej. takie, to takie plaski. U was takiego nie ma. Nie ma. A to inna, tak? I on takie plaski. Aha. No ten taki długi Podłużny. plaski. Mhm. Mhm. A jak się Słodki. jak się przyzwyczajać do jedzenia takiej słoniny? Jak to robić? Normalnie, lepsze jak kiełbasa czy boczek. Czanik, chlebek. Przyprawy może być. tutaj i sól, Mm. Mhm. i nic więcej. Nawet sama z solą jest przepyszna. No. Czosneczek, A ja cebulka. sama pekluję, sól tylko, tam z przyprawami woda, nie? Tak z tydzień. I później mąż wędzi. I jak tak dobrze uwędzie, taka jest teraz, no to ona jest taka kruchutka, mięciutka, że nie trzeba nic więcej. Cieniutko kroję na chleb, chrzanu można, albo musztardy, co kto lubi. No też A prawda. ta Jest z Ukrainy bardzo to dobra. tak Super. jak masło się kroi, tą z Ukrainy, co przywożą. Ona jest tak obtoczona w soli, że taką warstwę, skorupkę grubą soli ma za sobie w koło. I w środku jest równomiernie słona i miękka. A mówić wszystkie, że trzeba kaszku jeść po oczyszczaniu. Ja słoninku jem. Super. I nie można zatrzymać. Co pan sądzi, jak się stopi na przykład słoninę troszkę z takim boczkiem, wszystko się usmaży, z cebulką jeszcze i się potem smaruje tym chlebek. O, jak ja to Ale- lubię. No. Bez nalewki to nie można. A naleweczkę też zrobiłam. Nauczyłam się od pana, bo nigdy alkoholu nie piłam. No, no. Niesamowite, wszyscy się śmieją ze mnie teraz. Super. Ale dobre nalewki, jejku, tak po obiadku zawsze kieliszeczek. Do mnie przyjeżdżali muzułmanie bardzo często do Свободец, które w życiu nie pili. No i cały czas dzwonią swoim tam duchowym tam przewodnikom, czy można, czy nie. A ja im mówię, że to lek. Ja im mówię, że to alkohol, ale w postaci leka. I wszystkie mówili, że można. I oni pili. A jeden bardzo rozumny, taki dyrektor, przyjechał
Я им mówię, że jeździł do Niemiec, była konferencja, ja wziął swoją nalewkę i dał dla próbki wszystkim. Никто не odmówił się, możecie wyobrazić. Даже po kilka razy wszystkim dał. Tam dużo było ludzi, ale ja wziął dużo. I w końcu mówię, że realnie to nalewka od nowotworu, od wszystkich chorób kosztuje 3000 euro jedna butelka. No tak, powiedział. I wiecie, 5 osób przyszli po konferencji, mówią, sprzedaj po butelki. A ja wszystko dał za darmo. Nie ma. No i mówię, jeżeli przyszli i podobалось, i widzisz, że to realnie możliwe, no tyle kosztuje, no mówię, że na uzdrowienie daj im tą samą nalewку, no widocznie to kosztuje butelka 3000 euro, no. No i jeden rozumny ten muzułmanin mówi, wiecie co, jeżeli tak dużo kosztuje, wszystkim wydajecie tą nalewку, to mnie lepiej nie nalewką, a pieniądzami. Jak to wchodzi w koszt uzdrowienia, to mnie nie trzeba uzdrowienia, to mi dajcie pieniądze zamiast nalewki. O, rozumne, widzisz? Ale wypił. No. I co, jak u was tam nastrój? Coś Dobrze. wy, coś wy smutne. Widocznie zjeli bardzo dużo suplementów dla koni. Nie, jeszcze nie zdążyli. Zdążyli. Tam byli na grupie, które reklamowali bardzo mocno. To już zdążyli. Nie, jeszcze nie. To Ale ja to już słyszałam o takich, znaczy od nich samych, że kupują w Podkowie właśnie gdzieś w Lublinie suplementy dla koni, witaminę D3 i tyle mają takie potężne dawki i w ogóle jak zrobią badanie, to nie mają witaminy D. Więc jak to jest? Dlaczego ta witamina dla koni nie działa? Bo tam jej Ale nie to było. są- To, o czym ja wam powiedział na samym początku. Jeżeli podrabiają leki dla ludzi, to jaki dureń będzie robił prawidłowe suplementy dla koni. Co? Ale ja myślę też, panie profesorze, że suplementy w farmacji też są na rękę, bo przecież one są w aptekach. Gdyby one były dobre dla ludzi, to byłyby zakazane normalne. albo byłyby utrudnione. A tak to one są wszędzie. Nie tylko w sklepach zielarskich, ale przecież też i w aptekach. I czasami mówią, że to jest suplement, ale o statusie leku. No, Tak jak na, Albo reklama robi swoje, no co zrobisz? No. tak, albo na przykład tak mówią o magnezie. e, Także to po prostu, a ja widzę, że jak na przykład idę do solarium i tutaj mam taki fotospektrometr i sobie zbadam poziom witaminy D tylko poprzez przyłożenie tego światła, tego fotospektrometru do tkanki, do ręki, to po prostu widzę jak skacze, jak idzie w górę witamina D po 5 minutach w solarium, do 50%. No, ja o tym mówię cały czas, tylko No, no, nikt to nie chce słuchać. No. tak. Niektóre zastraszone, że będzie nowotwór skóry, no Tak, i tak, no, tak, to tak, co tak, o tym? No. tak. Ale tu Ty, normalnie ty mojemu... w Afryce wszystkie już zdechli od Od raka słońca. skóry, bo oni cały czas na słońcu żyją, kurczę, no. Tak. No fakt, że mają czarną skórę, To, ale to nie czy ma czarne, znaczenia. czy białe, to nie ma różnicy, ale chodzi cały czas faktycznie na gola, no. Tak, dokładnie, dokładnie. No. Także po też solarium idzie bardzo witamina D3 w górę. i Tylko też ona nie. się tak utrzymuje 3-4 dni i organizm ją skonsumuje. Ale ja wam powiem jedną rzecz. Witamina D i inne witaminy magazynujące w organizmie człowieka.
To, że ich tam jest czy nie ma, to nie ma znaczenia. I oni używаються или trzeba. Dlaczego вони zmniejszaється ta ilość z czasem? Bo вони używаються, te witaminy, na korzyść organizmu. I później organizm czasami już potrzebuje mniej. I poziom tej witaminy może być więcej czy mniej. To nie ma różnicy. Was oszukują tym, że u was mały poziom witaminy D Tak, i wam trzeba jeść suplementy, покуль у вас tak. tam włosy nie powypadają. No. No. To wszystko oszustwo. A z witaminą C co jest? Bo mówią, że u człowieka nie jest produkowana w ogóle witamina C, że codziennie ją trzeba suplementować. Jak Witaminą z C witaminą trzeba, C? trzeba suplementować. No, nie będę Ogórki, chodził cebulka, za suplementem witaminy C. Jest u mnie tam, no. cytryna, czysto ogórka. Zgadza się, codziennie jeść. Cytrynka naturalna, no, witamina C, no. Dokładnie. Pomarancy, mandarynka, no. Grejpfrut, Jabłka, grejpfrut, wszystko, no. no Nie, owoce naprawdę witamin C potrzebny. No, ale nie w tych ilościach, które szukują i mówią, że teraz trzeba zjeść 100 помаранцей, żeby teraz одна таблетка, to lepiej liknąć jedną tabletkę i to już właśnie. będzie zastępując. No, ja wiem, że wy to słychali. No. Tak. Bajki te, no, producentów. Ja był na takich konferencjach, no, które mówili, że miód jest rakotwórczy. Miód rakotwórczy. Ja tak pomyślał, że kurczę, żaden kto trzymає pszczół, nie choruje faktycznie na nowotwory. To bardzo rzadko. Ja spotkał jednego, mówić, mój ojciec trzymał pszczół, ale zmarł. A ja jemu od razu mówię, zmarł od raka płuc, bo palił. Mówicie, skąd ty wiesz? No. Можно умrzeć od raka płuc, jeżeli człowiek pali, ale to nie problem z tym, że on tam używał coś. Wszystkie suplementy naturalne, jak i miód, to super suplementy. Wyżywienie, zwykłe wyżywienie to jest lek. Czyli lekarstwo ma być, znaczy pożywienie ma być naszym lekiem. Tak jest. Panie, Inny poziom wyżywienia powinien być inny. Ciężko teraz ciężko o dobre pożywienie. dostać w Europie. Widzicie, wy marzycie, każdy z was marzy o czymś. Ja marzę o tym, posłuchajcie, żeby było zdrowe wyżywienie, żeby było czyste powietrze, żeby miejsce normalnej pracy, żeby było dobre warunki, żeby była cisza, spokój, nie było wojny, żaden konflikt, żeby nie... To wszystko spełniłось. To, co wy marzycie, to wy маєте. Вы розумієте, nie? Nieważne, ja kiedy był w Europie, kiedy był tam w Afryce, tam w Chinach, na Indii, w Indii, ja patrzył na to wszystko, ale cały czas myślał o innym, bo tam nie było tego wszystkich warunków jednocześnie. Wy rozumiecie, nie? Mhm. A тут jest wszystko. 100% to, co ja marzył, to ja mam. I kiedy jasnowicy, nie tylko z Rosji, a z całego świata mówią, że po 25 roku, po połowie 2025 roku, ludzie będą uciekali z Europy do Rosji. Uciekali. Bo вони зрозуміють, że trzeba warunki do normalnego życia.
W Europie ich nie ma. Wy rozumiecie, nie? Teraz idzie wojna w Libii, tak? Mhm. No, Izrael tam robi problemy. Ja zobaczył mapkę Libii i zobaczył, ile powierzchnia tej Libii. I zobaczył powierzchnię tego rejonu, jak to? Rejon. No, Libanu. a? Libanu. 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 Ну, Ливану, так. І то місце, де я мешкаю, і його обвод. Ну, не обвод, даже, ну, до того місця, де я мешкаю, належить ровно полова того Ливану. Только різниця в тим, в Ливані мешкає 5,5 мільйона, тут би на такій поверхні мешкало, ну, фактично, więcej як 2,5 мільйона. А мешкает только 40 тысяч. Вы можете вообразить. Zobaczcie dzisiaj na mapу Японии, япончики, на мапу. Mhm. И zobaczcie на мапу Росії. І ви побачите, що в Японії і в Росії вправі мешкає однакова ілость людей. A jaka powierzchnia, nie? Так. І Różnica. zobaczcie ту поверхню. Я, як побачив, или там мешкає на tej поверхні, то шок. Мовлять, що в Росії є кілька проблем. Jedna z tych problemów to dorogi, ну, gdzie jeżdżą samochody. Bardzo źle tam, no, nie ma tych dobrych dróg. Kurczę. Na takiej powierzchni tyle, ile jest tych dróg. Jasne, że w Japonii, jeśli Rosja była jak Japonia, to wiadoma sprawa, że to było za złoto te drogi. Ale wyobraźcie tereny. Ja kiedy szedł w armię, to ja mieszkał w Białorusi i jechał даже nie na Sybir, a przez Sybir. 7 dni bez przerwy my jechali na pociągu. 7 dni. Szok. Na pociągu 7 dni. I co wy myślicie? To jeszcze był nie koniec Rosji. Także jest miejsce, gdzie ludzie żyją i męczą, gdzie ich powoli trują, gdzie powoli przeszkadzają żyć, które żyją spokojnie, nie myśleć ni o czym. I bardzo dużo ludzi, którzy teraz w tym miejscu, gdzie jest, i oni nie wierzą o tym, że ja będę tu pracował. Oni nie wierzą. Jak człowiek przyjechał z Europy tam i z całego świata wszędzie był, a tu przyjechał i on tam coś zrobi, wynajmie albo sprzeda i pojedzie. Bo Oni nie my, doceniają to, co mają. my, panie profesorze, jesteśmy zastraszeni Syberią, bo w Polsce i w polskiej literaturze zawsze było, że to była zesłanie za karę. Ja wam powiem, że po I wojnie światowej tu byli więźni, na tym terenie, gdzie ja teraz Tak, jest, więźni Austriaki tak. po I wojnie.
I tam jeszcze jest, no, jakby taki teren. Kto przyjedzie, ja pokażу. Jest jeszcze taka tabliczka napisana. И tu byli więźni Austriaki. В Сибірію не висилали для того, що тут зле. В Сибірію висилали для того, щоб то було далі. Якщо хто утекне, то їх тут зв'яжуть вілки або хтось з'є, і вони не дойдуть до міста, не вруться до себе. Розумієте, ні? То були такі місця. Я даже еду teraz на самоходе, и przez 50 километров нема ніякої вьохи. На мапі один раз їхав до dużego miasta, тут якби недалеко, kurczę, може 300 кілометрів. На мапі показано, на навігації є дорога, wszystko. Я приїхав десь 60 кілометрів, а дорога скончилась. Навігація скончилась, дорога скончилась, і я стою, бачу на то wszystko, где я есть, я не wiem. Jedna droga tylko z powrotem, pojechał z powrotem przez duże miasto, wrócił, chociaż pokazana była droga. Ciekawe тут. Ile тут grzybów, różnych owoców, warzyw rośnie. Wszystko niesamowite. Także ja nikogo nie namawiаю, nie zachęcаю, ja mówię tylko to, co jest. Panie profesorze, Tak. ja się chcę zapytać, no bo dla mnie jest to trochę tak dziwne, nie? Bo, no dobrze, chciałam się zapytać, a czy jest inflacja w Rosji? No bo ja widzę tutaj w Islandii, że przyjeżdżają tutaj ludzie z Rosji. No to dla mnie jest to dziwne. No bo ja tego nie rozumiem. Skoro ktoś przyjeżdża z Moskwy, przyjeżdża z Moskwy do takiego małego Reykjaviku tutaj, osiedlać się, no to ja tam nie pytam się tych ludzi z Rosji, dlaczego przyjechali, z Moskwy, dlaczego przyjechaliście tutaj, nie? Tylko no ostatnio tam coś wyczytałam, że jest duża inflacja w Rosji i właśnie nie wiem, właśnie mnie to ciekawi, co tam się dzieje w tej Rosji. Ну, я вам powiem, że ja był w Islandii i parę tygodni даже. Także wiem ten kraj. Sam czasami myślał o tym kraju. Dlaczego? Każdy poszukuje swoje miejsce na właśnie z ziemi. Moskwy? Dlaczego ktoś przyjeżdża z Rosji tutaj? No właśnie to jest pytanie. No, ja wam mówię, każdy ma swoje miejsce w swoim życiu. I jeszcze. Ja często tak mówię, ale nie do końca. У każdego z nas jest ojciec i matka, tak? Tak. My urodziliśmy i nam genetycznie przekazane geny i my na nich podobne. I każdemu z nas dali jeszcze duszę. I tu jest kilka kierunków takich ciekawych w związku z tej duszą. Pierwsze. Gdzie ta dusza była wcześniej? A może na tej Islandii? W jakimkolwiek wcieleniu. I ciągnie do tego kraju. Albo jakiekolwiek siły mają dla człowieka jakiekolwiek przeznaczenie, żeby on był tam, a nie gdzie indziej. Życie nasze nie ma wypadków. Czasami to jest i problemy, i dobre czasy, ale faktycznie to wszystko zaprogramowane u nas. I nie ma odpowiedzi dla każdego, co, jak, gdzie i po co. Każdy człowiek ma w sobie inne geny
i inne dusze, które podłączone do jakichkolwiek, może gwiazd, które kierują nami. Ja nie wiem. Ciekawa rzecz na temat podłączenia naszej duszy do czegoś tam. To dla mnie tajemnica z tajemnic. To, co mówić wiele naukowców, wiele tam jasnowidzów, ніхто nie mówi dokładnie, co to jest i jak to pracuje, ale to istnieje. Także nie wiem, czy odpowiedział. No, a jak tam teraz w Islandii? Ile stopni? Gdzieś 0, nie? Nie, nie jest, panie profesorze, jest no 4, 9, różnie. 4,9. Ja był w lacie, było maksymalnie ciepło, plus 14. No, tak jest, najwięcej 18. No, najwięcej, rzadko, ale bywa tak. Rzadko, tak, tak, 18 najrzadziej. Tak, tak. Ja wam powiem na temat Islandii. Ja tam też znam jedną tajemnicę, o której pani O, даже nie zna. o, O Islandii. I może ніхто даже nie pomyślaje. Kiedy ja był w Islandii, to zauważył jedną rzecz, że rzadko kto z mężczyzn jeździ na samochodzie. Tak czy nie? o, panie profesorze, nie zgodzę się. Myślę, że teraz dużo przyjechało z innych krajów, to mężczyzny przyjechali i oni jeżdżą na samochodach. A miejscowe rzadko jeżdżą na samochodach. I pani nie Dlatego, zna dlaczego. nie, no bo dlaczego? No to jest, nie wiem, no bo oni tutaj kiedyś na koniach jeździli. Nie, Oni, nie. Pani jutro proszę zobaczyć, pani nie zwracała na to uwagę. A ja od no, razu zauważył, że faktycznie jedne kobiety tylko jeżdżą na samochodach, bardzo rzadko. Mężczyzny jeżdżą na samochodach. Ja dał pytanie tam, no, miejscowym, dlaczego tak? Gdzie mężczyzny? A oni mówią, że nie ma możliwości mężczyznom zdać egzamin na prawo jazdy. Интеллектуальные они не могут иметь право езды. Интеллектуальные. Их развой интеллектуальный дуже меньший от развоя интеллектуального кобет на Исландии. tak, tak, kobiety Zauważcie są na tutaj to. bardzo silne. Tak, kobiety są tutaj bardzo silne i zajmują bardzo wysokie, znaczy stanowiska. Tak, tak, to Więcej jest, stanowisk, więcej firm kierują kobiety, tak? tak, 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 tutaj jest dużo kobiet. Tak, kobiety są bardzo silne No. tutaj. A teraz ja wam zdradzaję, dlaczego tak. Tajemnicą. Tajemnica kryется w waszym basenie w Reykjavikie. Tak, tak. No. Basen bardzo dobry, ale on otwarty. W ten basen chodzą dzieci od przedszkola i przestają chodzić przy temperaturze powietrza -10. Ja był przy powietrzu +14 i mój mózg troszeczkę marzł. A teraz możecie wyobrazić, że dzieci chodzą do basenu. Ja myślę, ja mężczyzna, ja dorosły. Ja myślę, że mnie głowa marznie. Ja w ciepłą wodę, już troszeczkę tam, siam i już lepiej. A dzieci o tym nie myślą. One marzną i marznie ta głowa. A w czym różnica? Na 0,2 мм skóra u kobiet grubsza. I włosy u kobiet inne. Też i grubsze, i więcej ich. I w tym jest ich szczęście. Mężczyzny w Islandii
odmrozili swój mózg jeszcze od przedszkola. To ciężki temat. I nikt o tym nie wie, tylko ja. Panie profesorze, a to ja teraz będę jedna wiedzieć w Islandii. Tak. Bardzo dobry basen, ale jego trzeba, żeby on był. Nie jest tylko, panie profesorze, jest tylko jeden basen w Reykjaviku Ja wiem. zamknięty. Jeden basen, stary basen, najstarszy basen, a resztę wszystkie są Tak. otwarte. A nowocześniejsze wszystkie otwarte. Nie można dzieci przymusowo dawać do basenu otwartego do -10. Ja proponuję zimną wodę, sam wychodzę na mróz na -40, ale to chwilowo i ja. Ja wiem, jak to zrobić. Ніхто з дітей, ні школі не пропонує, нема ні теорії, ні практики уживання басейна при мінусових і навіть плюсових температур в otwartych basenach tych. A panie profesorze, ja na przykład chodziłam na basen i basen też był na zewnątrz i zakładałam sobie czepek i pływałam w tym basenie. Możecie wyobrazić, że czepek tam nikt nie zakłada. Nie, tutaj nikt nie zakłada. Nie. Wszyscy mają zimne głowy. Tak. I ja wam mówię, że różnice między kobietami i mężczyznami w Reykjaviku, w wszystkiej Islandii, to mózg, który był zamarznięty. I już. Bo to jest I- prawda, bo to jest prawda, jak jest na przykład zimno, to czuje się takie zimno. Wiatr wieje, takie zimno, mróz. А можете taki. wyobrazić nie prosto zimno. Mm. Wy dajcie przy -10 na przykład, a tam duży wiatr cały czas. Pani Tak. potwierdzi, tak? Tak. Tak, zgadza Bardzo się. duży w Islandii wiatr. Mhm. Przy -10 weźmiecie rękę, dajcie do wody i powstrzymajcie 5 sekund. 5 sekund. Co z niej będzie? Ona zamarznie. A tam trzymają głowy. Pupy w ciepłej wodzie, a głowy przy -10 mokre. Także to katastrofa nacjonalna. Basen jest problemem Islandii, dlatego, że mężczyzny nie mają faktycznie intelektu, mózgu, oni nie mogą myśleć adekwatnie i łagodnie. Oni nie mogą. Panie profesorze, super. To było super wypowiedź. Tak, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. tak. A to ja mam takie jeszcze pytanie, to do jakiej temperatury można na otwartym basenie pływać? Ja pływam w takich basenach даже przy -30. To nie ma problemu dla mnie. Ja przyszedł, ja obnurzył się, ja chodził tam do sauny, do wody, to nie ma różnicy. Wy tylko zrozumiecie, że dziecko, ono nie rozumie. Od przedszkola tam chodzić do tego basenu. I ono nie rozumie, co to jest mróz. I ich mózg realnie zamarzł. I już. No ale ja pytam dlatego, że u nas na przykład są te baseny takie słynne w Uniejowie i bardzo dużo ludzi właśnie z dziećmi małymi przychodzi. To dobrze, to może być chwilowo, to może, ale ich przymusowo przywodzić, wy rozumiecie, nie? Tak. No długo, po 2-3 godziny są, po 4 czasami. Pani z Islandii, proszę zapytać i później przy następnej audycji zapytać, od jakiego wieku dzieci chodzą do przedszkola, w basen i przy jakich temperaturach nie przychodzą, a najważniejsze даже nie temperatura, a wiatr. A tam cały czas wiatr. Tak. Jest wiatr i się pogoda zmienia 5 razy No. w ciągu dnia. Я вам powiem, tu jak w Rosji, gdzie jest, у меня даже листик czasami nie szewelится. A tam wiatr taki, że kurczę, no.
Мне подобалась Исландия, bo у них chodniki, воды огреваются теплой. Ну, дуже jest доброго. Jest jezioro tam, niebieskie to Łaguda, tak? Tak, tak, Biała Laguna. Ale tam jest, panie profesorze, tam było trzęsienie ziemi z tamtej strony i tam jest, znaczy oni bardzo często zamykają, ale i otwierają. No. Ale tam No, jest, bardzo dobre. Też ciepła woda, taka gorąca, przychodzisz, ale znowu lata, głowa marznie. tak, 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 zgadzam się. Tak, 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 zgadzam się. No. Także widzimy, ja był w wielu krajach, także widzisz, pani w Islandii, a ja też był w Islandii. Ciekawe. No. Widzicie, Jeszcze wiele ludzi, miliony ludzi patrzą na jakiekolwiek zjawiski, rozumiecie, nie? Mnie starczyło, no, można powiedzieć, kilka dni, żeby zrozumieć problem całego kraju. Wszystkie patrzą na to jabłka. Wy rozumiecie, nie? Ale w czym problem w tym jabłku? Никто не myśli. Trzeba nie zwykle patrzeć na rzeczy, a przeanalizować. A żeby przeanalizować, trzeba jeszcze mózg, żeby był nie zamarznięty. Rozumiecie, nie? Tak. Jest jeszcze ciekawe. Leżymy tam w tych samych basenach, tam kilka takich basenach i jeden basen taki jest, jak talerzyk. No my przyszli tam z kolegą z mojego miasta, gdzie my razem tam przylecieli i jeszcze tam jeden pan tak leży. My rozmawiamy spokojnie, że my wiemy, тут z Rosji przyjechali, тут nikogo nie ma. Kurczę, też z Rosji. Пливу на пацьону, на ставку працював, акурат відпочивав. Ну, видите, так же ну, цікаво. В Рейкявику в басейні споткати росіянина. Да. Так jest. No co, na jakie tematy jeszcze porozmawiamy? Jakie zdradzić wam tajemnicy światowe? To realnie tajemnica i duży problem całego kraju, który ja teraz powiedział, o którym powiedział. No. I co, dzisiaj starczy rozmów. Widzę, wszystkie pytania już byli. No, nijak nie mogę przekazać wam smak suplementów od zwierząt i dla zwierząt. No, zobaczcie, skórka. Pycha. Szczebiata, coś tak, słucham. Panie Aleksandrze, jak już nikt nie ma żadnych pytań, to ja chciałam powiedzieć, że nie widzieliśmy się z Panem od Pana urodzin. Czekaliśmy tutaj z grupą na nagranie z Panem, bo ułożyliśmy taki wierszyk dla Pana urodzinowy. Jest już trochę po tych urodzinach, ale koleżanki tu z grupy mówiły, że jak tylko Pan się pokaże na Zoomie, No to proszę, no co? No. żebym ten Później to wierszyk może być wcześniej, nie odczytała. trzeba. Słucham? Proszę. Gdzie ten, no, Wierszyk. gdzie wierszyk? No to już właśnie chcę odczytać dla Pana od całej No grupy. proszę,
Nasz Aleksander kochany jest dziś przez wszystkich wywoływany. No proszę nie robić zdziwionej miny, bo wszyscy wiemy, że są pana urodziny. 60 lat minęło jak jeden dzień. Wszystkie problemy odeszły w cień. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy mamy info, że Zoom znowu rusza. Pan energii nam dużo przekazuje. Widząc pana, człowiek od razu lepiej się czuje. Czasem zadajemy te same pytania. Pan wtedy pewnie myśli, o tej to potrzebna ruska bania, żeby jej w głowie przeskoczyło, że to pytanie już tyle razy było. Pan ma tak dużo cierpliwości, że pan nigdy się na nas nie złości. Czasami krzyknie, że się nie udzielamy, ale pan dobrze wie, że my tremę mamy. Dziękujemy siłom wyższym dobrym, że nas do pana skierowały, bo jak to pan mówi, widocznie siły te tak chciały. Nie możemy osobiście podarować panu cwieta, ale możemy wspólnie odśpiewać panu mnoga lata. To wszystko, Bardzo panie. dziękuję. Bardzo szczęśliwy, że jest ludzie, które, no, może tak, e, kochają mnie i to, co ja robię. Ja robię to dla was. I za to właśnie panu dziękujemy. I dzisiejsza rozmowa, tak może troszeczkę śmiesznie wyglądała, ale możliwe даже komuś uratowała życie. Bo to, co dają w tych samych suplementach dla ludzi, ja bym tego nie używał. A to, co dają jeszcze dla koni. Ajajaj, jakie wy naiwne, jakie wy... Wszystko to hipnoza. To hipnoza, którą wam proponują, was namawiają, programują. A ja was odprogramowuję. No, bardzo dobrze, że wy jest. Ty, kto oglądają moje filmy, to żyje razem z moimi poradami. Będę dalej rozpracowywać dla was i liczę, że to, co ja zrobił teraz, to, co ja robię teraz, będzie przydatne ludziom na bardzo dużym poziomie. Ale to nie dla wszystkich. Jest ludzie, którym potrzebne zdrowie w związku z nimi, tym, co oni robią i możliwe даже nie wiedają swoje przeznaczenie. A jest ludzie, które lepiej by byli niezdrowie. Bardzo brzydko tak mówić. Ale w swoim życiu ja spotkał tych pacjentów, o których ja żałuję, że ja ich uzdrawiał. I teraz nie chciałby tego robić. Mnie nie trzeba pieniędzy. Mnie trzeba duchowy spokój. Kiedy patrzysz dobry wynik z dobrym człowiekiem i dobry wynik ze złym człowiekiem, to dwie różnice. Wcześniej ja był zadowolony, że wszystkie, kto przychodzi, wszystkie uzdrawiają się. A teraz inne zdanie. Z czasem my mamy inne doświadczenie do wielu rzeczy, które z nami dzieją się. Wiele ludzi, które wcześniej uzdrawiali, których ja znam, przestali w ogóle uzdrawiać. Z tego powodu, że więcej mieli kłopot, a robili to wszystko od serca. Ja też mam dużo kłopot, ale Bóg trzymає. Ja robię dla was. I bardzo dziękuję wam też za podtrzymку. Ja kiedy
był na Dominikanie i potrzebował pomoc. I to, co mnie proponowali ludzie, я реально плакал. И то не были люди z mojej rodziny, to nie byli ludzie, których ja znał, których uzdrawiał, to byli ludzie, którym ja pomógł jakimikolwiek poradami. Gdzieś tam książkę przeczytali, coś uzdrowili, coś poprawili. Ja i w życiu nie wiedział, ale pomoc była. Ja реально плакał. I wiem, że dlatego trzeba żyć. Dla tych, kto nie zna mnie, nie może przyjechać. Dlatego jest książki, filmy. Використовуйте to. Живите. Будьте задоволonymi tym, co u was jest. Samo szczęście, że wy jest. Żyjecie niesamowity czas. Taki rozwój faktycznie od konia, na którym ja jeszcze jeździł w dzieciństwie, i do tych nowocześniejszych komórek i komputerzy, technologii, intelektach, to niesamowity czas. My żyjemy w samый rozwój Ziemi. Samym najlepszy, można powiedzieć. Co z tego będzie, nie wiadomo. Jak nasza cywilizacja tam będzie istniała. Dużo jest broni, dużo jest problem złych ludzi. Ale myślę, że nie wszystkie mieszkali w Reykjaviku, nie wszystkie odmrozili mózg. Może u kogoś jeszcze coś zostało. Proszę zobaczyć w Reykjaviku, ile ludzi, kobiety, ile mężczyzn jeździ procentowo. Niektórzy nie zwracają na to uwagę też. A ja od pierwszego dnia zauważył. I jeszcze było ciekawe dla mnie Reykjavik, tym, że my byli na meczu там Беларусь и Исландия, piłka nożna. I na stadionie ja był zdziwiony dużej ilością policjantów. Bardzo dużej. Bo ich było tylko dwa. Dwa. I nie tam, gdzie byli wszystkie wicy te, kibity. A tam, gdzie te, кто grali w piłkę nożną, żeby oni między sobą nie pobili się tam. Żeby nie pomylili się z głowy i z piłką nożną. Вы можете to wyobrazić. W Polsce, żeby policjantów nie było tam, gdzie kibity siedzieć. Ja, no, ile to było czas temu, no może już z 15 lat temu, jechał na pociągu. Wrocław, Warszawa. Ktoś zerwał kran w pociągu. Ja nie mógł zrozumieć, co dzieje się. Naprzeciwko nas też ktoś zerwał kran z innego pociągu. Kibice z dwóch pociągów wyskoczyli z pociągu, pobili się, może z 5 minut. Bili mordy, kurczę. Później сели, pociąg jakby nic nie było, tylko z krwią i z pobitymi mordami, z twarzami i pojechali dalej. Ja w życiu такого nie widział jeszcze nigdzie. A w Islandii dwa policjanta tylko tam, gdzie grają.
to inny poziom cywilizacji. I to faktycznie odpowiedź Danuty, dla Danuty na temat tego, dlaczego ludzie jedą do Islandii. Możliwe, tam troszeczkę inna cywilizacja i jest wiele lepszy porządek. Teraz ja pytał, czy zamykają drzwi. A wcześniej, kiedy ja był tam w Islandii, nikt nie zamykał drzwi, wychodzili i już. No. Teraz mówią, zamykają, bo dużo cudzoziemców przyjechało i oni teraz kradną. A wcześniej nie było kradzieży. Nie zgadzam się z panie profesorze, nie było. Nie było, to po prostu to był Nie taki istniało słowa kradzież. Nie, Да. Możecie wyobrazić. ale panie profesorze, to się już zmienia. To już teraz po prostu. No ja mówię, tak. No. Даже мне mówili, kiedy kto jedzie na samochodzie i uderzyć tam owcy chodzą, to sam ten kierowca zgłasza do policji, że on tam uderzył tą owcę i płaci tam karę temu właścicielu, możecie wyobrazić. A owcy, jeżeli by on ich tam pilnował, oni wiosny ich wypuszczają, jesieniem zbierają. Tak czy nie? No, gdzieś uciekła nasza kobieta z Islandii. Dobrze. Panie profesorze, ja jestem. Zgadzam się cały czas z panem profesorem. Zgadzam. Wszystko to, co pan mówi, to jest prawdą. No. Ich problem w Islandii podzielić tych młodych owców, których nie urodzili się tam w polu, czy do kogo nie należeć. Bo ті дорослі не мають в ушах ті пломби. А малих ніхто не ведає, чиє то вони є. Ну, там цікаво. Ciekawy kraj, każdy kraj inny i Islandia, ja już mówię, mnie też bardzo podobałaś z powodu porządka. Porządka, ciszy, spokój. Ludzie przyjemne. Kobiety kierują, mężczyźni nie przeszkadzają, bo oni nie rozumieją, o co chodzi. Zgadza, panie profesorze. Zgadza się. Ale panie profesorze, już się wszystko tutaj zmienia, także wszystko, co było dobre, to już się kończy. Tutaj bardzo drogo i coraz bardziej się tutaj, no po prostu już, no po prostu jest bardzo drogo i wiele ludzi tutaj ucieka stąd, No, ale tam teraz problem z pracą. Bardzo dużo przyjeżdżają, ale nie ma pracy. O to chodzi. No. znaczy pracę można jeszcze dostać, ale panie profesorze, jest dużo tych, jest teraz bardzo drogo tutaj, zaczyna być bardzo drogo i ludziom się tutaj nie opłaca, bo nic nie zaoszczędzą, a po drugie przyjeżdżają tutaj dużo ludzi tych właśnie z krajów arabskich, nie? I to jest takie zagrożenie, nie? No i Tak, tak. No, ja wam powiem tak, to jest troszeczkę różnica. Nieważne, Arabijczyki tam albo ktoś muzułmanie przyjeżdżają, oni więcej, można powiedzieć, dbają o zakonach. Czasami czym inne. Także тут nacjonalność nie ma dużego znaczenia. A jak tam kiwi rośnie u was czy nie? kiwi? Tak. Nie, banany rosły, ale w takich szklarniach. A Banany. kiedy ja był, to w szklarnych kiwi też rosło u was. No, ale ja teraz nie wiem, jak to wygląda, bo ja jestem tutaj w Reykjaviku, a to było O, tam. widzi pani, a ja więcej znam, no. Росли у вас и киви, и бананы, и у вас цло было з innych krajów na te produkty egzotyczne, można powiedzieć, bardzo duże, bo to było miejscowe. No. Tak. Dobra. Widzicie, dzisiaj porozmawiali jeszcze o suplementach w Islandii. Dobry kraj.
Dziękuję wszystkim. Do widzenia, do następnego spotkania. Wy nie myślicie, że coś tu dzieje się złego, że ja nie prowadzę audycji. Naprawdę nie ma czasu. Naprawdę. I zmęczony cały czas, bo myśleć trzeba nie tak jak mężczyzny w Reykjaviku. Cały czas trzeba myśleć o was. Ja jeżdżę jeszcze na samochodzie. Працюю за секретарку, за кierownika, za zastępcу, za pracowników czasami, wszystkich, którzy tylko powinny być. No, uruchomić ośrodek. No, następny raz ja może zrobię tam zdjęcie. Ośrodek, który 8 lat był bez ochrony. No, to bardzo dużo. I to rok temu tylko wzięli i widzicie, nie można było odremontować jakikolwiek jeden budynek. Mnie łatwiej było wyremontować budynek wcześniejszy tam w Rosji, który wcześniej ja sprzedał, bo tam był jeden budynek, a тут z 20. I nie można zastawić ich wszystkich, żeby nic nie robić. Trzeba dać prąd, trzeba dać wodę, trzeba kanalizację, trzeba teren, 14 hektar ziemi trzeba uporządkować. Możecie wyobrazić. To teren no, bardzo duży. Także to, co zrobiono za rok, ja liczę rewelację, a kim zrobiono, to faktycznie pracowników nie ma. Nie ma pracowników, nie idzie. I dużo jest chętnych być zdrowym. No to przyjeżdżajcie, pracujcie i uzdrawiajcie. Ja proponował tu niektórym z ciężkimi chorobami, mówię, wy przywozicie swoją rodzinę, a sami pracujcie. Nie ma pieniędzy, pracujcie. No, nikt nie chce. Nie ja ж winien w ich chorobie. Oni winni, a nie chcę nic zrobić, tylko im daj zdrowia. No. Oni захворowали, a ja powinien uzdrawiać ich w ogóle za nic. Było by dobrze. Ale jeżeli byś płacił im pieniądze za to, że uzdrawiający, to było by jeszcze lepiej. Dobrze. Do widzenia. Kocham was wszystkich. Do widzenia.